Witajcie, Paweł Jeżowski oraz Mateusz Lech zapraszają na codzienny komentarz dnia. Dzień dobry i dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy nas oglądacie. Z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł, ja już nie wiem nawet, jak Cię tytułować w tym momencie. Po prostu Paweł Jeżowski. Dzień dobry wszystkim. Po prostu Paweł. Dziś mamy taki troszeczkę luźniejszy odcinek, gdyż przeglądając materiały na codzienne wydanie naszych cepów i komentarzy dnia, trafiliśmy na kilka artykułów odnośnie tego, co się dzieje w Polsce, zmiany naszej władzy w Rosji. Pomyśleliśmy, że to byłby bardzo ciekawy materiał, bo pewnie interesuje Was. Słucham. Znaczy Rosjanie piszą o tym, co się dzieje w Polsce. A co ja powiedziałem? Polacy, Coś co się innego. dzieje? To już nie wracajmy do tego. Nie ma znaczenia, nie drążmy. Na pewno widzieliście okładkę. Chcemy Wam pokazać kilka artykułów z rosyjskiej prasy o tym, co piszą w tym momencie o Polsce. Natomiast... Zanim do tego przejdziemy... No właśnie chciałem powiedzieć. Duże podziękowania dla wszystkich subskrybentów, komentujących oraz osób, które wspierają oglądanie Kremlinki i są naszymi ambasadorami. Jeżeli chodzi o rzetelne informacje, jeżeli chcecie rzetelne informacje bez propagandy polskiej, rosyjskiej, amerykańskiej, chińskiej, że chcecie naszą propagandę. Naszą propagandę, subiektywne spojrzenie, tak. To zapraszamy do promowania akcji, do umieszczania logo Oglądam Kremlinkę na swoich social mediach. Wysyłajcie rodzinie, wysyłajcie dzieciom, listonoszowi, bo listonosz może to dalej wysłać, więc najlepiej pogadajcie z listonoszem. Jeżeli macie przyjaciół, to możecie też do przyjaciół wysyłać, do znajomych. A jeżeli nie, to my będziemy waszymi przyjaciółmi, oglądajcie nas wytrwale. I możecie też pisać, że oglądacie w komentarzach, też jest nam miło wtedy. Tak, i mała zapowiedź, w piątek mamy comiesięczne spotkanie z fanami na żywo, o godzinie której robimy? 17? 17, 18, jeszcze nie zdecydowaliśmy. Jeszcze damy Wam znać. To piątek, więc będziemy tutaj dyskutować, która jest lepsza godzina. Możecie też pisać w komentarzach. Która Wam bardziej pasuje. Która bardziej pasuje. No i co? Przejdźmy do tematów. Paweł, od czego zaczynamy? Jakieś łagodniejsze może? Tak, zaczynamy od tego, bo takie najczęściej jak w polskich mediach to są informacje, że w rosyjskich mediach szeroko piszą o polskim rządzie i tutaj są takie komentarze, inne komentarze. A więc powiedzmy, nie piszą za bardzo o polskim rządzie. Tak jak nie pisano o wyborach, natomiast jest więcej. O ile o wyborach, to tak chyba na 3. albo 4. stronie, tak z grubsza, że się odbyły, że nacjonalistyczna partia, bo PiS jest nazywany w mediach rosyjskich nacjonalistyczną partią albo prawicową, albo ultraprawicową. Rusofobiczną też jest nazywane. A rzadko. Natomiast teraz mamy troszeczkę więcej, ale to nie są pierwsze nagłówki gazet, bo co jest na pierwszych nagłówkach gazet? Jaja, a więc afera jajowa, słuchajcie, jest na całego. Jesteśmy z siebie bardzo dumni, że nagłośniliśmy tą aferę jako pierwsi i że to przedostało się tak szeroko do rosyjskich, że powoduje to olbrzymie niedobory i kolejki, że rząd musi, a pamiętasz jak mówiłem, że będą musieli, zanim jeszcze ogłosili, że będą musieli za granicą kupować, no i oni chyba oglądają nas, no bo kilka dni potem ogłosili duże zakupy w Turcji, wiemy, że jaja będą z Azerbejdżanu, nie wiadomo czy zdążą przed świętami, a więc jaja, że tak powiem, ten nasz rząd wyprzedziły, jeżeli chodzi o ranking. Ale dlatego nie piszą za dużo o naszym rządzie, bo my za dużo nie mówimy o polskim rządzie. Jakbyśmy nie wiedzą, że zaczęli. Bo oni nie wiedzą, co pisać. No tak, ale dobra, to przejdźmy sobie do pierwszych jakichś materiałów.
I tu mamy z Swobody artykuł, A to tak że od niezależnych zaczynasz. No dobrze. no tak, ale tak delikatnie, wiesz, tak Tusk nie słyszę już, żeby ktoś był zmęczony sytuacją na Ukrainie, więc no, my słyszymy, więc troszeczkę tak, może pan Donald nie słucha dokładnie, ale o co chodzi w artykule? Nowy premier Polski, Premier Donald. Już teraz musisz mówić premier. już jest po zaprzysiężeniu, tak. Nowy premier Donald Tusk wezwał przywódców Zachodu do zmobilizowania wysiłków na rzecz pomocy Ukrainie. Powiedział to we wtorek w swoim przemówieniu inaugurującym w polskim parlamencie. Atak na Ukrainę jest atakiem na nas wszystkich. Będziemy żądać pełnej mobilizacji Zachodu, aby pomóc Ukrainie. Nie mogę już słuchać polityków, którzy mówią, że są zmęczeni sytuacją na Ukrainie. Będę żądał pomocy dla Ukrainy od pierwszego dnia mojej kadencji. Więc tu mamy informację taką, że nie będzie miękkiej gry. W innym z materiałów widziałem, że pierwsza wycieczka, podróż, można powiedzieć, taka służbowa, zagraniczna po Brukseli, to Estonia chyba, z tego co... Już myślałem, że powiesz, że Moskwa. Nie. Wow. To by było rzeczywiście wydarzenie. By przyjechał i powiedział, że nie może już słuchać tego, że są zmęczeni wszyscy i oni też mają nie być zmęczeni. Ale tu zaczęliśmy tak bardzo delikatnie. Dostaliśmy informację po prostu, że jest nowy premier i że od razu na samym początku powiedział, że nie może słuchać właśnie, że ktoś jest zmęczony i będzie intensyfikował wysiłki w celu pomocy Ukrainie, więc to sobie możemy zamknąć. Tu mam jeszcze kolejny artykuł z Interfaxu, natomiast on jest bardzo krótki i bardzo suchy. Mamy tylko informację, że zostało złożone ślubowanie, że dzień wcześniej posłowie wyrazili zaufanie do rządu Tuska i nie ma kompletnie żadnej informacji, po prostu, znaczy opinii, po prostu jest suchy przekaz, więc tego nawet nie będę wam pokazywał. Natomiast mamy kolejny artykuł i tu już z takiej bardziej branżowej prasy, czyli z Finamru. Stary premier Nowej Polski, Donald Tusk, powrócił do władzy. No i tu mamy, że powrócił po swoich walkach z PiS-em, i tu jest informacja, co PiS robił, czyli że walczył tam z Unią Europejską i tak dalej. Zwycięstwo Tuska, jak piszą obserwatorzy, symbolizuje początek nowego kursu dla Polski, którego celem jest wzmocnienie integracji europejskiej. Tu mamy cytaty z Washington Post, gdzie zwycięstwo Tuska to dramatyczna zmiana w europejskim krajobrazie politycznym. No proszę, więc tu mamy dramatyczne jakieś zmiany. No i informacja, że Tusk to kandydat sił proeuropejskich, które nie zostały pozostawione na marginesie zmian. Jest kandydatem wyborców miejskiej, klasy średniej, tych, którzy popierali reformy rozpoczęte w 1989 roku. Informacja, że Donald Tusk stał na czele rządu w poprzednich latach, czyli 2007-2014, następnie był szefem Rady Europejskiej, czyli takie suche informacje, żadnych jakichś takich... Podobne informacje jak w prasie zachodniej chyba. Tak, taki przedruk, natomiast tu mamy ciekawą informację w tym Finamru. Polska będzie musiała stać się bardziej ambitna i tu mamy informację, że mimo pogorszenia sytuacji w Unii Europejskiej, Polska notuje całkiem dobre wyniki. Według Polskiego Funduszu Rozwoju wzrost gospodarczy w 2024 roku może znacząco przekroczyć 3%. Jak zauważa międzynarodowa firma doradcza McKinsey, wartość polskiej gospodarki w ciągu ostatnich 30 lat potroiła się, co czyni ją jedną z najszybszych dynamik wzrostu gospodarczego na świecie.
No i tu mamy informację właśnie o Polsce, że sobie bardzo dobrze radzi i że Polska jest niekwestionowanym zwycięzcą poprzedniej epoki. Widzicie, jak Rosjanie o nas dobrze piszą. Od początku tej ery Polska potroiła swoją gospodarkę, osiągając jedno z najszybszych wskaźników na świecie. Konflikt na Ukrainie ma negatywny wpływ na gospodarkę polską. Tu jest taka informacja. Jak zauważa Międzynarodowa Agencja Statista, według przeprowadzonego w październiku badania 64% polskich firm stwierdziło, że konflikt w jakimś stopniu ich dotknął. Główny cios spadł na firmy z branży usług transportowych i magazynowych. Tu mamy właśnie taki większy opis tych problemów, jakie miała Polska na przestrzeni tych ostatnich 2 lat. No i później wracamy do Tuska. Nowe kierownictwo Polski nie zmieni swojego stanowiska w sprawie gloryfikowania Bandery, czyli tu będzie dalej bardzo twarde. No, tu już mamy łączenie, po prostu musi być wrzutka o tej banderze w Rosji, gdyż Tusk będzie oczywiście unikał ostrych zakrętów i dialogu z Kijowem. Nowy premier zapowiedział już, że będzie domagał się zwiększonego wsparcia Zachodu dla Kijowa. No to tu mamy ponownie ten sam cytat. I mamy jednocześnie informację, że premier w swoim przemówieniu zastrzegł, że kraj nie powinien zapominać o pomocy miejscowym rolnikom. Prezydent Rosji Władimir Putin nie wysłał telegramu gratulacyjnego z okazji zwycięstwa wyborczego Tuska. Stosunki między obydwoma krajami są na niskim poziomie. I słuchajcie, tu mamy informację o nowym ministrze spraw zagranicznych Radku Sikorskim. I cytuję. Ale to poczekaj, zanim przejdziemy do Radka Sikorskiego, to może ja pokażę Ci, bo to mamy o tym faktycznie, Radku, natomiast ja pokazałbym Ci inne też, bo często pytacie się o Komsomolską Prawdę, co oni piszą, no więc sobie spójrzmy. Moim zdaniem nic ciekawego, na początku mieliśmy tego nie pokazywać. O, właśnie się do końca nie zmieściło. W Polsce jest nowy rząd, co zmieni się dla Rosji wraz z przyjściem premiera Tuska, który obiecał egzorcyzmować zło. O! Tak, egzorcyzmy będą? Egzorcyzmie nie ma, ale jest na temat antyrosyjskiej postawy Warszawy, no i tu, która prawdopodobnie się nie zmieni. No i dalej są właśnie informacje, że tutaj pomimo dobrej współpracy, to jest podkreślane pomiędzy Rosją a byłym rządem Tuska, i to jest bardzo pozytywnie opisywane, to niestety są bardzo duże obawy, że obecny rząd będzie kontynuował tą politykę nacjonalistycznego PiS-u. Tak jak gdyby. Czyli PiS-PO jedno zło według Rosjan. Tak, że jednak nie będzie tutaj żadnego resetu, nie będzie, to chyba inaczej niż w Polsce, bo w Polsce to... Tak, u nas mamy takie rozdzielenie, a na zewnątrz jednak patrzą, że to tak... Tak, bo w zależności Rosjanie. Kto był, że tak powiem, po jakiej stronie, jak głosował, no to ten reset w przypadku Rosji spodziewano się, że jak będzie rządził Tusk, a ci drudzy mówili, że te złe stosunki są, jak będzie rządził ta druga strona. Ale wiesz co, tam jest na przykład ciekawy taki element, Komsomolska zastanawia się na temat relacji z Ukrainą i tutaj wskazuje, że te relacje powinny się poprawić mocno, ze względu na to, że, i to jest też ciekawe, w ich opinii, w opinii dziennikarzy, po tej początkowej fazie uścisków, bratania, przyklejania się dwóch prezydentów, ostatnie miesiące to są bardzo chłodne te relacje i tutaj się spodziewałem, że, i troszeczkę ubolewają nawet nad tym, że te relacje pomiędzy Polską a Ukrainą się poprawią. Ja nie mówię, że ja tak mówię, ja tylko cytuję tu dziennikarzy, żebyście mi nie pisali, że
że Tak, ja. dzisiaj spróbujemy po prostu bez naszych komentarzy, chyba że sobie troszeczkę pożartujemy, natomiast staramy się podać to, co jest w tych informacjach. Mówisz, że do Radka Sikorskiego zaraz przejdziemy. Tak, do Radka możemy właśnie przejść. Ale Chyba, że czekaj, o tym Tusku jeszcze coś chcesz. bo jeszcze z Premierze, gazety, przepraszam, Tusk. z gazety Lente.ru Aha. jest taki cytat, że pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Federacji Władimir Chabanow, chyba się tak wymawia jego nazwisko, zauważył, że pod rządami nowego rządu mogą pojawić się pewne kontakty. Przypomniał nawet, że Putin i Tusk porozumiewali się po tragicznym wypadku w Smoleńsku, więc tu akurat Lente.ru mówi, może się jakaś nadzieja tli, może coś się tutaj dogadamy. Więc te opinie w Rosji też są podzielone, czy to jest jakaś szansa, czy nie ma żadnych szans. Gdzieś tam próbują wrzucić takie światełko. No i ty chciałeś teraz odnośnie Radka Sikorskiego. Tak. To poprosimy. Odnośnie Radka Sikorskiego. Ja tu mam Tak, z MKRU. Na czele rosyjskiego MSZ po raz kolejny stoi antyrosyjski jastrząb Sikorski. No i Pawle, czytaj. Co tutaj dziennikarze piszą? No znowuż Afganistan. Afganistan jest wyciągany, że... Znaczy nie piszą, że Radek Sikorski walczył po stronie tej antyrosyjskiej, ale mówią, że był dziennikarzem i powołuje się, że również walczył. To trochę się tak poddaje w pewną wątpliwość. No niemniej wskazuje się na to, że stosunki mogą się pogorszyć. No że i stosunki, widzisz, i mówiliśmy i nas wyłączyli tutaj. Tak. Pozdrawiamy panów prowadzących. I stosunki mogą się pogorszyć z Rosją, jeżeli chodzi o, no bo z tego co rozumiem, Radek będzie miał dosyć, pan Radosław będzie miał dosyć ważną funkcję Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a więc tutaj Rosjanie spodziewają się większego otwarcia na Niemcy i o tym będziemy jeszcze sobie mówić dzisiaj, ale bardziej jastrzębiego tonu, jeżeli chodzi o relacje z Moskwą. Ale jak bardziej? To już chyba się bardziej nie dało. No nie wiem, no tam jest, że bardziej. No to tak, no to nie podawali jakich przykładów, ale tam to, że ten Afganistan, także on walczył i to jest tak źle odbierane. Akurat chyba Radosław Sikorski nie ma dobrej prasy, jeżeli chodzi. O ile Donald Tusk to są takie pozytywne wypowiedzi. Są mieszane, nie? Ale tu... Mieszane, dobrze, mieszane, tak, może za bardzo. Mieszane. W przypadku Radka Sikorskiego ja nie znalazłem żadnych pozytywnych, mówimy o teraz i dzisiaj, bo być może w przyszłości były, ale nie znalazłem żadnych pozytywnych. Tak, jest jeszcze... Znaczy pozytywnych, że Rosjanie pozytywnie oni by się wypowiadali. Tak. Jest jeszcze taka gazeta WZ.ru i oni są bardzo prokremlowscy i bardzo agresywni w swoich artykułach, ale lubię czasem sobie wejść tam, bo naprawdę mają zabawne te artykuły, w sensie poważne, ale czyta się je i się chce śmiać. I tu mamy, proszę, ten tytuł. Niemiecki agent w polskim kierownictwie daje Rosji szansę. Widzisz? Tu jest tak bardzo na miękko, można powiedzieć. I czytam artykuł. Polska opozycja jest wściekła. Z jej punktu widzenia nowy premier Donald Tusk to nikt inny jak niemiecki agent. Wszystko wskazuje na to, że polityka nowego premiera rzeczywiście ulegnie poważnym zmianom. Dotyczy to bezpośrednio interesów Rosji. I tu mamy opis, jak tam głosowano i tak dalej, ale przejdę dalej. Zatem zwycięstwo Tuska można uznać za przekonujące, podobnie jak histerię strony przegrywającej,
Nawet doświadczeni politycy byli zdumieni, gdy po odegraniu polskiego hymnu na podium parlamentu pojawił się prezes Jarosław Kaczyński i publicznie nazwał Tuska niemieckim agentem. No to akurat znamy ze swoich informacji. Później jest informacja, że to jest doświadczony weteran, Donald Tusk jest doświadczonym weteranem polskiej polityki, jak ta historia wyglądała i mamy informację, pod rządami Tuska sytuacja będzie zupełnie inna, czyli inna niż za panowania PiS-u. Nowy premier jest zagorzałym fanem Unii Europejskiej, ze wszystkich sił opowiadał się także za poprawą stosunków z Niemcami. Można być więc pewnym, że w najbliższej przyszłości wszystkie siły polskiej dyplomacji zostaną poświęcone rozwiązaniu sporów z Niemcami i Unią Europejską. Polska na wszelkie możliwe sposoby zapewni swoich europejskich kolegów o swojej lojalności, a być może nawet publicznie zrzeknie się roszczeń co do swojej specjalnej roli w Europie. I tu mamy takie podsumowanie. I jest to absolutny plus. Zniknie agresywna retoryka wobec Rosji i Białorusi, ustanie pobrzękiwanie szabelką. Więc tu mamy informację, że za Tuska oni się spodziewają, że może będziemy łagodnieć. Poza tym Tusk ma inny stosunek do Rosji niż PiS, w odróżnieniu od fanatyzmu Morawieckiego, Kaczyńskiego i Dudy. Nowy premier jest pragmatykiem, czyli w imię interesów gospodarki i biznesu potrafi całkiem ograniczyć swoje negatywne uczucia wobec Moskwy i ukryć je w kieszeni. Więc tu mają taką większą nadzieję i uważają, że pragmatyzm zwycięży. No i tak by to wyglądało, jeżeli chodzi o opisy rosyjskie. Nie ma ich za dużo, ale myślę, że warto wiedzieć, co piszą Rosjanie o tym. Czy masz jeszcze jakiś artykuł, Pawle? Wiesz co, no tutaj jeszcze mam, to może nie będę wam pokazywał, z dzienia. Są informacje na temat, bo często też są takie informacje w rosyjskiej prasie, kim jest w ogóle Donald Tusk, a więc jest tak, jego cała praktycznie w każdym artykule. Biografia, tak. No i tutaj, bo tak jak mówię, ty podałeś taki bardzo specyficzny, natomiast w takiej typowej, czy nawet takiej bulwarowej prasie, no to cały czas się podkreśla rusofobię polskich władz i że albo nic się nie zmieni, tak na przykład w tym dzeniu jest napisane ogólnie rzecz biorąc dla Moskwy nic się nie zmieni. Ogólnie rzecz biorąc, negatywny stosunek Tuska do Federacji Rosyjskiej kształtował się z powodu jego poglądów ideologicznych. Polityk uważa, że Rosja rzekomo naruszyła normę europejskiego współistnienia. I tutaj wszędzie się też podkreśla, warto zauważyć, że Tusk, rosyjskie władze kilkakrotnie próbowały znaleźć wspólny język. Na przykład polski premier przyjechał do Moskwy w 2008 roku z zamiarem resetu, ocieplenia atmosfery. I tutaj mówi się, że były te spotkania z Dimą, natomiast no wszystko jak gdyby wskazuje, że obecnie na to nie ma szans. I tu jest taka ciekawostka, której chyba nie wymienialiśmy, a nie wiem czemu ona się pojawia i to w kilku artykułach się pojawia, że obecny lider polskiej opozycji, czyli obecny premier, nie przepada za premierem Węgier Viktorem Orbánem i uważa, że stanowisko Węgier jest prorosyjskie, że jest otwarcie prorosyjskie. Tu jest oczywiście no to krytyka rzeczywiście tego. Nie było tego. Tak, a natomiast to się podkreśla, szczególnie, że mamy dzisiaj informację, że Węgry się mają zgodzić i negocjują poparcie. To już jest też, że tak powiem, ze smutkiem chyba wspominane w rosyjskiej prasie, że Węgry zostaną przekupione przez Unię Europejską i też dostaną pieniądze z KPO. Tam się mówi o 30 miliardach i to też się łączy te informacje.
Aha, czyli my dostaniemy z KPO, bo u nas się władza zmieniła, a tam dostaną, bo się nie zmieniła. Tak by wynikało. Zobaczymy, jeszcze wiesz, Mhm. takie mniej więcej są informacje z dzisiaj, że Mhm. podczas szczytu jakieś takie mniej więcej rozmowy trwały dotyczące Węgier, natomiast jest tak, Węgry zniosą weto w sprawie pomocy dla Ukrainy w zamian za 30 miliardów. O. I tutaj jest taki, znaczy zobaczymy, czy to wejdzie, bo tutaj jest przeciek do Bloomberga, Budapeszt jest gotowy znieść weto wobec 4-letniego pakietu pomocowego dla Ukrainy, jeśli Unia Europejska przeznaczy 30 miliardów euro na Węgry. Mhm. No więc widać, że coraz bliżej tutaj ta pomoc dla Ukrainy, jeżeli ktoś się obawiał, to że ona jest. No i akurat są artykuły, gdzie się właśnie wymienia tego Tuska, że Tusk jest bardzo niechętny, Mhm. jeżeli chodzi o Węgry, w odróżnieniu od poprzedników, tak, bo to też się dostrzega, że tutaj PiS był znaczy gdzieś taki prowęgierski, tak, i też się dostrzega, że do któregoś momentu też tak to jest wymieniane. Ale to podsumowując, nie jest w rosyjskiej prasie wszystko jednoznaczne. Pojawiają się odchyły w jedną, odchyły w drugą. Ten core, ten kręgosłup jest mniej więcej, że raczej tam się nic nie zmieni. Znaczy tak, że raczej się nic nie zmieni, a może się pogorszyć ze względu na polskie zbliżenie do Niemiec i wspólny front przeciwko Rosji i zbliżenie do Ukrainy, bo tutaj też się podkreśla, że jest dosyć duże zbliżenie właśnie Ukrainy i Niemiec. I w tym momencie, jak gdyby w tej układance ta Polska dołączając do Niemiec. W ten sposób, bo wcześniej było Polska, Ukraina, ale Polska przeciwko Niemcom, tak, a teraz że trio. będzie wspólny front i wspólna polityka gdzieś pomiędzy Ukrainą, Polską i Niemcami i to się traktuje jako pewne zagrożenie, że wiesz, wcześniej był pewien podział i ten podział pewnie można było rozgrywać, a teraz będzie tak, że jeżeli chodzi o wstąpienie Ukrainy i do Unii Europejskiej czy do NATO, no tutaj podkreśla się, że ten polski rząd będzie miał zbliżone często postawy i poglądy do rządu niemieckiego. Podkreśla się prawie w większości artykułów proniemieckość nowego polskiego rządu, No i ale jako zagrożenie dla Rosji. Ale też podkreśliło się, że pierwsza taka wizyta zagraniczna to Bałtyki i sprawa bezpieczeństwa granicy, wiesz, wschodniej flanki NATO. Więc tu też to się zauważa, że ten kierunek jest, czyli ogólnie no, nie poprawiło się Rosjanom. A i jeszcze odnośnie uzbrojenia, bo to też pewnie Was interesuje. Tam chyba nikt nie poddawał w wątpliwość tego, co było w exposé powiedziane i się wskazuje, że Polska nadal się będzie zbroić i będą kontynuowane te zbrojenia, które, no i tak w tej prasie są wymierzone przeciwko Rosji. Tak, no czyli ogólnie chyba mamy temat. Jeżeli podobało Wam się to, dajcie znać w komentarzu. Myślę, że takie spojrzenie z rosyjskiej strony na Polskę jest bardzo ciekawe, chociaż jakichś takich wystrzałowych tematów nie było. Z mojej strony wszystko. I prośba też o kulturalne komentarze. Tak, bo temat. Tak, bo tu chodzi o to, żebyśmy my Wam pokazali od strony rosyjskiej, a nie, To się że mówi tak, a nie żebyśmy tam próbowali rozpoczynali kogoś w tych komentarzach, czy jakieś takie polityczne komentarze. Jeżeli one będą zbyt polityczne, będą usuwane. I to po obu stronach. Tak. Dziękuję. Dziękujemy. Trzymajcie się. Miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć.